Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj testujemy nową kolekcję marki Flower Nose. Jeżeli nie wiecie, co to jest za marka, to już Wam pokrótce opowiadam, że jest to marka chińska, która produkuje kosmetyki, których opakowania to istne dzieła sztuki. To są tak misternie stworzone kosmetyki, mają tyle w sobie detali, tyle szczegółów, jak i wypraski same w sobie też są przepiękne, takie szczegółowe, ozdobne, że pragnie się mieć te kosmetyki chociażby dla samych opakowań. Natomiast jestem bardzo ciekawa, czy te kosmetyki również jakościowo się sprawdzają, także bardzo chętnie je dzisiaj przetestuję. Jestem mega podekscytowana dzisiejszym odcinkiem, bo wiecie, te drogeryjne polskie nowości też są ok, ale tutaj mamy coś zupełnie innego, no ale sprawdzimy przede wszystkim, czy to są kosmetyki, które warto wypróbować, które są fajnej jakości. Jeżeli ta kolekcja będzie Was interesować, to na dole w opisie zostawiam Wam link do tej kolekcji, wypiszę Wam poszczególne produkty, których używałam. Jeżeli interesuje Was zakup tych produktów, to wiem, że do 20 są one przecenione o 10%, te wszystkie nowości. Tam są też takie promocje, że przy zakupie jednego produktu macie jakiś gratis, przy dwóch inny gratis, więc tutaj też warto sobie zerknąć po prostu na stronę i posprawdzać te promocje. Zostawię Wam również kod zniżkowy na dole w opisie, on dodatkowo daje Wam 5% rabatu na wszystkie produkty, także są tutaj, a muszą być tutaj, więc zaczynamy. Nie zrugajcie mnie, jak będę za każdym razem się zachwycała po prostu opakowaniami tych kosmetyków, ale one są po prostu tak piękne, że trzeba się przy nich na chwilę trochę dłużej zatrzymać. Tutaj pierwszy kosmetyk, którego będę używała, to jest baza, taka nawilżająca baza pod makijaż. Myślę, że jak ją zużyję, to ten słoiczek sobie zostawię na jakieś po prostu cudeńka i inne bibeloty, albo po prostu do przełożenia sobie jakiegoś innego kosmetyku. Tutaj sobie zdjęłam tą bazę, ona się wydaje taka mocno żelowa, taka wodnista. W środku prezentuje się w ten sposób. Jest taka półtransparentna. Wyciągnę sobie jej trochę i próbujemy. No jest bardzo no taka wodnista wręcz. Bardzo lekki żel. Jakby interesowały Was składy tych kosmetyków, to na stronie, jak wejdziecie sobie w poszczególne kosmetyki, to tam znajdziecie normalnie skład po łacinie, bo tutaj na opakowaniach, na kartonikach są po chińsku, więc ciężko zrozumieć, ale sprawdzałam właśnie celowo, czy można gdzieś sprawdzić te składy i jak najbardziej na stronie są. Jeżeli chodzi o konsystencję, to jest bardzo przyjemna, naprawdę taka żelowa, zostawia taki leciutki poślizg, ale nie taki typowo silikonowy, tak jak nam się kojarzą takie silikonowe bazy, tylko taki, kurczę, troszkę inna jest niż takie, wiecie, silikonowe bazy, mimo że się wydaje, że jest taka śliska. Bardzo gładka buzia się robi w dotyku, nawilżona, taka satynowa trochę w dotyku, bez kitu. No może sobie jakiś sprawdzony podkład, może użyję Eveline Better Than Perfect, klepię sobie go gąbeczką. Ja przeglądałam sobie tą nową kolekcję i powiem Wam, że fajnie, że to jest taka kompletna kolekcja, że tych produktów jest sporo, że one są takie wszystkie przemyślane i kolorystycznie i w ogóle to jest taka prawdziwa taka kolekcja. Czasami te kolekcje może drogeryjne to są takie randomowe rzeczy, a tutaj to jest takie wszystko takie przemyślane, co jeszcze, wiecie, dodaje uroku po prostu tej marce i to mi się bardzo spodobało. Ja wszystkich produktów nie mam, w sensie nie wszystkie odcienie mam, bo tam wychodziły na przykład lusterka w 3 różnych wersjach, ja mam po prostu jedno lustereczko, właśnie muszę sobie ściągnąć tutaj, bo to wszystko jest osłonięte. Czy ja widzę jakąś różnicę przy tej bazie, jeżeli chodzi o moją skórę? No, wydaje się taka nawilżona mocno. Ten podkład sam w sobie też jest nawilżający, ale chyba to nawilżenie jest trochę podbite. Nakładam sobie korektor i puder. Poza kamerą zrobiłam sobie również brwi, więc możemy przejść dalej i mam tutaj 2 prześlicznie wyglądające róże. No te opakowania to jest coś pięknego. Tutaj mam odcień 03 Paradise Poe. Jest to taki ciepły róż wpadający w lekko brzoskwiniowe podtony. W ogóle te tłoczenie jest też takie piękne, że on wręcz sprawia wrażenie, jakby był kremowy. A tutaj mam odcień 04 Rose Ashes i ten już jest taki trochę chłodniejszy, też wciąż różowy, ale już wpadający w lekko takie fioletowe, borówkowe
tony. Oba są przepiękne i ciężko mi zdecydować, którego użyć. Może tego chłodniejszego. Pokażę wam najpierw swatche, ale tak mi się nie chce ich używać. Ej, one są kremowe. Dlatego tak wyglądają jak kremowe, bo one są kremowe. Bardzo nie chcę tego robić, ale muszę. Śliczny jest. Naprawdę śliczny. I patrzymy ten drugi. Ale szkoda tego po prostu tłoczenia. Masakra. Tutaj możecie zobaczyć kolory. No ewidentnie ten jest taki troszkę żywszy, bardziej łososiowy, a ten chłodniejszy, wpadający subtelnie w fiolet. No bardzo ładne kolorki. I jest do tego dedykowany pędzelek, więc spróbujemy sobie pędzelkiem, aczkolwiek czuję, że tutaj fajniej by się sprawdziło może jakaś gąbeczka albo pędzelek taki bardziej zbity. Niemniej sprawdzę sobie najpierw tym i używam tego chłodniejszego odcienia, czyli to było co? Rose Ashes 04. Te azjatyckie kosmetyki często na nasze standardy są dużo delikatniejsze, więc jestem ciekawa, jak sprawdzi się właśnie ten róż, bo my lubimy jednak ten policzek, gdy jest troszeczkę bardziej wyrazisty, troszeczkę mocniejszy, ale powiem wam, że nakłada się całkiem, no wygląda ślicznie. Ja przepudrowałam sobie delikatnie, ale całą twarz, bo myślałam, że to są suche produkty, ale widzę, że wszystko ładnie się nakłada. No, śliczne. Myślę, że jak macie ciężką rękę do różu, to tym sobie nie zrobicie krzywdy, ale widać ten róż. W każdym razie widać. To spróbuję sobie z drugiej strony nałożyć ten drugi. Najwyżej zaraz sobie je pomieszam. No jak to jest kremowy róż, to ja jeszcze bardziej się cieszę, powiem wam, niż sprasowanego. Śliczny jest. Zobaczcie, że to wykończenie jest takie kremowe, ale też nie jest takie aż za bardzo mokre, więc na nasze standardy bardzo spoko. Bardzo mi się to podoba. No i tutaj mamy policzek z odcieniem 03 Paradise Poway, a tutaj 04. No ten jest ewidentnie chłodniejszy, a ten taki cieplutek. No do mojej karnacji raczej ten lepiej się prezentuje, ale ten też jest cudny. To sobie teraz tu dołożę tego, a tamtego, żeby ten odcień mi powstał dosyć podobny. Ok, myślę, że wygląda to mega cute. Dołożę sobie troszkę na nosek, na brodę. I ja bronzera już dzisiaj używać nie będę. I przechodzimy do rozświetlacza. No to opakowanie jest przepiękne. Tu jest tyle szczegółów. I te takie błyszczące tutaj w środku, takie ala witraże. No, jest ewidentne nawiązanie do architektury, rzeźby i do sztuki takiej barokowej, z takim właśnie motywem troszeczkę sakralnym, czyli właśnie witraże takie kościelne, te cherubinki, aniołki. To jest takie bardzo wszystko spójne. I tutaj mam przepiękny taki srebrzysty rozświetlacz, ale on nie jest srebrzysto-niebieski, tylko jest właśnie taki biały. I to jest odcień L03. Najpierw sobie zrobimy swatcha. To jest bardzo ładne, słuchajcie. To jest drobinkowe. To są same drobineczki. Praktycznie nie ma żadnej bazy kolorystycznej. Praktycznie, no. Nie ma. Same drobinki. I taki jest w dotyku, jakby w ogóle go nie było. Taki bardzo cieniutko leżący. Oj, jest ryzyko, że to będzie mój ulubieniec. Kocham takie formuły, które bardzo delikatnie leżą na cerze. No zobaczcie to. Matko! Ja myślałam, że ja już dawno wyrosłam z ochów i achów na temat rozświetlacza, ale to jest piękne. To jest piękne. Wow. Zobaczcie. Nałożony palcem daje naprawdę dużej mocy, a można sobie go lekko rozpylić pędzelkiem, ale daje naprawdę piękny efekt. W ogóle nie widać, to mi się w nim mega podoba. Nie widać, gdzie ten rozświetlacz się kończy, a gdzie się zaczyna. Czasami jak się nakłada takie zwykłe perłowe rozświetlacze, to trzeba później je tak gdzieś tutaj rozprowadzać, wmasowywać w nasz róż, żeby on się po prostu nie odcinał. A on przez to, że ma totalnie transparentną bazę i jest praktycznie samymi drobinkami, on się tak połączył z tym makijażem, że nie widać, gdzie go nakładałam, w którym momencie on się kończy, w którym zaczyna. Coś pięknego. Aplikacja to jest czysta przyjemność. No bajka. Piękny efekt. Piękny. Jeszcze z tym nawilżonym policzkiem.
Wow. No i przechodzimy do makijażu oczu, do tych pięknych paletek, które wyglądają jak witlazyki. One mają po 9 cieni, tutaj jest 02 Weeping Angel. Tak się prezentuje, jest chłodna, z niebieskościami, z fioletami takimi w tonacji Very Peri. Przepiękna jest i na to mam ogromną ochotę, ale ta druga też jest niczego sobie. I to jest 01 Eden's Angel. I ta już jest taka lekko różana, też chłodna, ale taka bardziej beżowo-różowa. Też jest prześliczna, te błyski są cudne, bo one tutaj mają 6 matów i 3 błyski. Tak samo tamta czarna. Tutaj mamy 3 boskie błyski i parę 6 matów. Ale wiecie co, nie mogę się nazachwycać moją cerą. No wygląda po prostu... Gdyby nie ten paproszek tutaj, no to jest piękna, po prostu piękna. Na powiekach mam już bazę nałożoną, więc startujemy sobie od tej paletki. I wezmę sobie ten jasny błękit na początek i zacznę sobie tutaj nakładać w zewnętrznym kąciku. Buduje się naprawdę fajnie. Zobaczcie, że no już ten odcień jest widoczny. Więc jestem zadowolona. Troszkę sobie tutaj rozcieram, bo będę chciała użyć tego ciemnego, niebieszczącego błysku. I spróbuję może na palec użyć tego ciemnego. Piękny. I robię taki swipe. Ależ to ma masę drobinek. Ale na razie odpukać nic mi się nie osypało. To jest duży plus. Dokładam sobie jeszcze. Tutaj sobie zrobimy takiego lekkiego motyla w zewnętrznym kąciku. No zobaczcie, czy wy to widzicie? Jakie to jest intensywne i jak to się pięknie błyszczy. Leciutko rozcieram brzegi. Łączę z tym poprzednim błękitem. Spróbuję sobie dołożyć jeszcze pędzelkiem bezpośrednio. No, też się dokłada, super. Piękne to jest. Takim drobniejszym pędzelkiem podochodzę sobie troszkę bliżej rzęs, tym cieniem. Teraz może użyję sobie tego odcienia na górze, który jest taki z... Wow! Wow! Ależ to ma drobin! No nie spodziewałam się naprawdę, że to będzie... Jakie to jest piękne. To wygląda jak taki płynny metal. Po prostu to jest przepiękne. Nawet nie wiem, czy to będzie nie za mocne do tego, co chcę zrobić. Powiem wam, że one wszystkie mają taki dosłownie mokry blask. Użyję sobie z tej drugiej paletki tego odcienia lekko wpadającego w róż i nałożę go sobie tutaj pod łuk brwiowy, tak żeby mi się też od razu połączył z tym niebieskim. Ależ to będzie błyszczące oko, powiem wam, że raj dla sroczek. Czy właśnie pacnęłam sobie niebieskim cieniem na policzek? Być może. O nie. Okej, schodzi. Uratowany policzek, jak całe szczęście. Wracam sobie do tego błękitka i doklepię go sobie jeszcze tutaj, tak pomiędzy te dwa cienie. I teraz sięgnę sobie po ten złoty. Zobaczcie, on też wygląda, jakby był mokry. Wow! I jego sobie wprowadzimy tutaj w wewnętrznej części. No niesamowite są te błyski, naprawdę. Na pozostałą część powieki tutaj nałożę sobie troszeczkę tego pudrowego różu.
Tak, żeby wypełnić delikatnie tą przestrzeń. Łączę z kolorami i sięgnę sobie po pędzelek po tym niebieskim cieniu, żeby tutaj zrobić ładne przejście. Ten sam ciemny cień nakładam teraz na dolną powiekę, ale tylko w zewnętrznym kąciku. Chcę, żeby był stworzony taki kształt, takiego tutaj zaokrąglenia jakby. I żeby on się kończył mniej więcej w połowie, czyli tutaj jest najgrubsza jego część i szybko zwęża się do środka. Tutaj zauważyłam, że jak się spryska jeszcze ten cień mgiełką, to ten kolor i ten blask jest jeszcze intensywniejszy, więc jak chcecie sobie jeszcze podbić te cienie, to można nakładać te błyski na mokro. I teraz czyszczę ten pędzelek i nakładam sobie ten fiolecik jaśniutki pastelowy. I jego nakładam tutaj w wewnętrznym kąciku dolnej powieki. Troszeczkę przechodzę też na górną. No naprawdę powiem Wam, że fajnie się tymi cieniami pracuje. Widać te kolory. Mają bardzo fajną, taką mega błyszczącą formułę. Maty też są ok. Takie do budowania. Więc można zrobić coś super delikatnego, pastelowego, a można i coś bardziej wyrazistego. A tutaj na środku użyję tej różowej paletki i połączę te dwa kolory ze sobą. Wracam jeszcze raz do fioleciku pastelowego i delikatnie tapuję go tutaj. No i chyba oczko mamy skończone. Podkręcam rzęsy, wytuszuję je i sprawdzę, jak już będą wytuszowane, czy jeszcze coś chciałabym dodać do tego makijażu. Używam maskary Lancome Idol. Rzęsy wytuszowane, więc możemy przejść do ostatniego kroku, czyli do ust. W kolekcji mamy matowe pomadki. Ja mam akurat 3. Pokażę Wam wszystkie z nich. Tu mam odcień 04 Cupid. Ładna pigmentacja. Są bardzo mięciutkie. Zobaczcie, jak mi się tutaj troszeczkę tak rozwaliło wręcz ta pomadka, czyli trzeba naprawdę z nią uważać. Jest bardzo delikatna. Następnie mamy 02 Fantazja. Może troszkę mniej odkręcę. I 06, jeśli dobrze czytam, Lyric Poetry. Nie jestem pewna, bo te napisy są takie maluteńkie. Ta już się wydaje taka troszkę ciemniejsza. No ta najbardziej mi się podoba, bo to są totalnie megusta. Ale myślę, że do tego makijażu dzisiejszego któryś z tych pierwszych może bardziej pasować. Albo zrobimy sobie jakiś delikatny gradient. One w odczuciu są w ogóle takie pudrowe, no i w dotyku też są takie, takie ślisko, pudrowe, no bardzo nietypowe, takie silikonowe wręcz. Nałożę sobie odrobinę konturówki. To może zacznijmy tą 4, Cupid. Bardzo taka pudrowa. Mega przyjemna, bo ona jest taka śliździutka, ale właśnie w odczuciu jest jak taki puderek, jakbyśmy nakładali... Jakie to jest piękne. I spróbujmy na to dołożyć troszkę tej 6, Lyric Poetry. Jakoś tak. No, w odczuciu są niesamowite, no bo są faktycznie matowe, wyglądają na ustach jak puderek, ale są w odczuciu takie jedwabiste, takie welurowe, trochę jak taki welur, coś takiego, no mega ciekawe. Ciekawe, jakby się na policzkach sprawdzały. Makijaż jest skończony. W moim odczuciu prezentuje się po prostu zjawiskowo, przeuroczo. Uwielbiam ten kolor na ustach i to wykończenie, które jest faktycznie matowe, ale nie takie sucho-matowe, tylko takie pudrowe. Bardzo mi się to podoba. Kocham ten policzek błyszczący. No i same cienie, no one się tak iskrzą, one się tak błyszczą. Po prostu jak będziecie wybierać się na jakąś imprezę, na jakieś wydarzenia, gdzie będą sztuczne światła, to jest po prostu jak
takie rozkruszone diamenciki. No wygląda po prostu przepięknie. Satysfakcjonuje mnie również pigmentacja tych cieni, więc jeżeli chodzi o kolorówkę, to jestem jak najbardziej zadowolona. Podoba mi się też to lusterko, bo nie dość, że wygląda bardzo atrakcyjnie, to jest też takie praktyczne, jeżeli chodzi o jego wielkość. Nie wiem tylko co do bazy, ją będę musiała potestować na różne sposoby, z różnymi podkładami, z różnymi kremami pod spód, więc nie jestem w stanie dzisiaj stwierdzić, czy jakoś poprawiła mi jakość mojego makijażu. Uważam, że cera wygląda w porządku, ale czy jakoś inaczej i czy lepiej niż przy po prostu samym podkładzie? Ciężko jest mi to stwierdzić tak obiektywnie, więc bazę sobie jeszcze potestuję. Może wrzucę do kosmetyczki miesiąca, żeby dać Wam po prostu znać, jak się sprawdzi po jakimś tam czasie testów. Co do pozostałych kosmetyków, to dla mnie jest tak najbardziej spoko. Nie są to na pewno jakieś buble, które tylko ładnie wyglądają, to są legitne kosmetyki, które prezentują się przepięknie. Teraz jak tak patrzę w podgląd, to wydaje mi się, że może troszkę za delikatny, jednak jest ten policzek. W sumie ja tak przywykłam do takiego mocniejszego różu, więc może tak mi się wydaje, aczkolwiek do tego makijażu, tej stylizacji, w ogóle tutaj mojej cherubinkowej fryzurki, to nawet to wszystko ze sobą ładnie gra i pasuje. Jak macie ciężką rękę do różu, to być może będzie właśnie ideolo. Moim faworytem jest zdecydowanie rozświetlacz, który totalnie mnie ujął tym wykończeniem. No cienie też są, cały czas kręcę głową i patrzę w lusterko, po prostu tak pięknie się mienią te cienie. No i pomadki wyglądają przepięknie. I kojarzy mi się ta formuła trochę z formułą pomadki Romance z koreańskiej marki, którą kiedyś testowałam. I właśnie te azjatyckie matowe pomadki, one mają taką inną formułę, bo one są matowe, ale takie właśnie bardziej puderkowe, takie bardziej śliskie, jak jakiś welur, niż taki mat, jak jest u nas, który jest albo suchy, albo taki gęsty, więc zupełnie inna formuła, bardzo przyjemna. Jak nie mieliście okazji potestować, a lubicie takie właśnie różne przyjemnostki formułowe, no to jest naprawdę warte wypróbowania, jakby dla samej przyjemności użytkowania. Dajcie mi znać, co Wy myślicie o marce Flower Nose. Czy spotkaliście się z nią wcześniej, bo wiem, że ona podbiła internety właśnie tymi pięknymi opakowaniami zachwycającymi, ale jestem ciekawa, czy może ktoś z Was już testował, ktoś kupował kosmetyki marki Flower Nose. Jestem mega ciekawa, więc piszcie, co myślicie o tych kosmetykach, jak się Wam podoba ten makijaż. Jeżeli lubicie tego typu odcinki z testami, z kosmetykami, to zostawcie łapkę w górę i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.